Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii o wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście zobaczyć cały podkarpacki i część lubelskiego odcinka naszej wschodniej granicy. W tym filmie zabierzemy Was do najciekawszych punktów i atrakcji wzdłuż naszej wschodniej granicy polsko-ukraińskiej, od miejscowości Dyniska aż do Gołębi, gdzie rzeka Bug staje się granicą pomiędzy dwoma państwami. Prawie cały odcinek tej trasy przebiega przez Grzędę Sokalską i jest to chyba najrzadziej odwiedzany przez turystów zakątek Polski, o którym na YouTubie nie znajdziemy praktycznie żadnych materiałów. Po drodze czekają na nas oczywiście niezwykłe historie, piękne cerkwie i zapomniane ruiny. Odwiedzimy też miejsce uderzenia ukraińskiej rakiety w Przewodowie oraz państwowe gospodarstwa rolne, w których jeszcze do początku lat 90. tętniło bujne życie. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, bo właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Kiedyś te drogi prowadziły do folwarków, dworów. Dziś wielu z tych miejsc już nie ma, a na miejscach dawnych wiosek pobudowano PGR-y. Przy drodze z Dynisk do Plebanki w lesie stoi samotny krzyż. Został on tutaj ustawiony na pamiątkę strasznej tragedii. W tym miejscu został zamordowany 13 kwietnia 1944 roku przez bandy UPA ksiądz Jakub. Księdzu udało się szczęśliwie przeżyć w niemieckim obozie przejściowym w Zwierzyńcu i kiedy powrócił na swoją parafię w Chodywańcach, została ona napadnięta przez bandy UPA. Ponoć był okrutnie torturowany przed śmiercią i już opisu tych tortur oszczędzę Wam, ale obcięto mu różne części ciała. Bez problemu można wygooglować po jego nazwisku opis śmierci. Wiem, że oglądają ten kanał też młodsi widzowie i nie będę już tutaj przytaczał tych drastycznych szczegółów. Niedawno ktoś zadbał o to miejsce, uporządkował i postawiono tutaj nowy krzyż, na którym zobrazowana jest w dość lekki sposób sytuacja, która miała miejsce w tym miejscu. Widzimy tutaj postać klęczącego księdza, nad nim jest orzeł Rzeczpospolitej Polskiej, a po prawej stronie postać człowieka z siekierą, nad którym widnieje ukraiński tryzub. Ksiądz oczywiście nie był jedyną ofiarą tego dnia, bo podczas ataku Ukraińcy zamordowali 41 mieszkańców tej miejscowości. Ale z uwagi na pełnioną funkcję, to właśnie ksiądz Jakub mógł liczyć na specjalne traktowanie i dość wyrafinowany, okrutny rodzaj śmierci. Warto zatrzymać się na chwilę w polach za wsią Dyniska. Znajduje się tutaj sosna Grodgera. Sosna może za dużo powiedziane, bo w zasadzie to, co z niej zostało, czyli uschnięty kikut. Artur Grodger był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy epoki romantyzmu. Niestety zmarł bardzo młodo, bo już w wieku 30 lat na gruźlicę i został pochowany na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. I właśnie tutaj, pod sosną, która rosła obok kapliczki, Artur spotykał się ze swoją miłością życia, Wandą Mon. A właśnie tutaj na pamiątkę jego żywota miejscowa ludność postawiła dziś rzeźbę splecionych w miłosnym uścisku kochanków Artura i Wandy. Kapliczka ta stała niegdyś przy drodze prowadzącej z dworu w Dyniskach do dworu w Magdalence. Obu dworów dziś nie ma. Zachowało się tylko część budynków folwarku, które później były użytkowane przez miejscowe PGR-y. Parkując w tym miejscu okazało się, że w województwie lubelskim i chyba nie tylko jest kilka miejsc, gdzie nie można parkować przy głównej drodze wiodącej wzdłuż granicy. Oczywiście żaden znak o tym nie informuje, ale kiedy zatrzymaliśmy się tutaj w okolicy, aby zrobić kilka zdjęć przy właśnie takich uschniętych, starych sosnach, stojących samotnie w polu, zaraz podjechał patrol Straży Granicznej, tłumacząc, że grozi nam jakiś mandat, gdyż złamaliśmy rozporządzenie wojewody. Okazało się, że jest kilka właśnie wyznaczonych odcinków, przy których nie można się w żaden sposób zatrzymywać. Tereny te nie są oznakowane. Straż wymaga od nas tego, abyśmy jadąc w te tereny zapoznali się z jakimś tam rozporządzeniem wojewody odnośnie odcinków, na których nie można się zatrzymywać. No cóż, absurd. Skąd mamy wiedzieć, że tu akurat nie wolno się zatrzymywać, skoro nie informuje o tym żaden znak? No mniemywam, że jest to spowodowane tym, iż właśnie w tych krzakach jest granica i gdyby taki Ukrainiec sobie
tędy szybko przebiegł tutaj przez pole kukurydzy. Tak mógłby wsiąść do jakiegoś samochodu, przemytnicy ludzi wywieźliby go w siną dal, gdzieś hen do Niemiec. Pewnie jesteście ciekawi, czy ta nasza granica wschodnia jest dobrze pilnowana. No i powiem szczerze, że jest bardzo dobrze pilnowana. Wystarczy zbliżyć się na odległość kilku metrów do pasa granicznego i naprawdę nie minie 10 minut, zanim pojawi się nasza Straż Graniczna i zostaniemy wylegitymowani. Nie mam wiedzy, jakie tam są zabezpieczenia, ale na pewno są kamery, gdyż oni widzą, co robimy. Nawet była taka sytuacja, straż, która przyjechała nas legitymować za właśnie zbytnie zbliżenie się do pasa granicznego. Tak przez radio ktoś tam podał, spytaj się ich, po co robili tam te zdjęcia. Jesteśmy tutaj cały czas pod obserwacją. Nie róbcie głupich rzeczy przy pasie granicznym, bo to wszystko gdzieś się tam nagrywa, ktoś to widzi, więc trzeba się zachowywać z głową i kulturalnie. Jeżeli chodzi o ten odcinek graniczny tu z Ukrainą, w pewnych miejscach stoją radary wojskowe, różne instalacje wojskowe. Z wiadomych względów nie mogę Wam tego pokazywać, ale bądźcie pewni, że ta granica naprawdę jest dobrze pilnowana. Nie wiem z jakim skutkiem wojskowym, ale przynajmniej z tym skutkiem przekraczania nielegalnego po lądzie, to naprawdę ten system jest dość szczelny i jak ktoś przekroczy tą granicę, nawet jeżeli od razu go nie ujmą, tak wszystkie służby są tutaj postawione na nogi, jest wtedy obława na lokalnym terenie i wydaje mi się, że większość z tych osób jest wyłapywana. Nawet jak komuś uda się przedostać i nie wiem, ktoś by tu podjechał po niego samochodem, później są blokowane wszystkie drogi, są auta sprawdzane, więc to też nie byłoby tak prosto kogoś stąd wywieźć. Jakie są statystyki, dane na ten temat? Nie mam pojęcia, bo państwo polskie tego nie ujawnia. Być może ktoś się kiedyś zajmie, jakiś poseł tym tematem i takie dane zdobędzie, ale póki co nie jest to nigdzie publicznie dostępne w sieci. Też kiedyś miałem taką sytuację, przechadzając się wzdłuż granicy, akurat wtedy zgłosiłem, że będę chodził tu i tam. Czasem warto to zrobić, gdyż zaoszczędzimy sobie czasu, bo jak będziemy zwiedzać blisko granicy pewne punkty, no to możemy liczyć się z częstymi kontrolami. A jeżeli z góry zadzwonimy do placówki, powiemy, że będziemy się poruszać autem takim i takim, czy pieszo, czy rowerem w tych rejonach, tak oni nas wtedy widzą i dają nam spokój. No i idę przez takie pola, naprawdę w promieniu wielokilometrów żywego ducha, żadnego budynku, dzwoni telefon. Proszę podnieść rękę do góry. Okej, widzę, że to pan. Dziękuję. Gdzieś są poukrywane te kamery, oni nas naprawdę bardzo dobrze obserwują. Niedaleko wsi Tarnoszyn mieści się chyba najbardziej niezwykły cmentarz, jaki będziecie mogli zobaczyć w tej serii filmów. Że mało brakowało, a granica przebiegałaby chyba przez środek cmentarza, aczkolwiek nie wiadomo, czy część jego faktycznie nie zahacza pod sam pas graniczny. Oczywiście, żeby tutaj dojść, musimy zgłosić ten fakt Straży Granicznej, bo trzeba się tutaj poruszać w zasadzie pasem drogi granicznej. Nie ma innej opcji, żeby tu dojść. Już przed chwilą też mieliśmy kontrolę samej straży, pomimo zgłoszenia, ale podjechali sprawdzić, czy stan faktyczny się zgadza. Tego, co zgłoszone z osobą, która tędy będzie przechodzić. Jeżeli popada deszcz, to raczej nie ma opcji, żeby tutaj dojechać. Lepiej przejść się te 2 km przez pola na piechotę, ewentualnie przyjechać sobie tutaj rowerem. Tego cmentarza nie ma na mapie. Nie zaprowadzi Was tutaj nawigacja, więc najlepiej zapytać się Straży Granicznej, ewentualnie jak tutaj dotrzeć. No i oczywiście pamiętajcie, żeby nie wchodzić na ten pas drogi zaoranej, ale strażnik powiedział przed chwilą, że jest to nagminne, jeśli ludzie wchodzą sobie na ten pas, bo po drugiej stronie są słupki i chcą sobie koniecznie zrobić zdjęcie z takim słupkiem i później wrzucają to jeszcze na Facebook czy Instagram i dostają zaproszenie następnie do omandatowania. I zobaczcie, tutaj stoją ambony myśliwskie, jedna, druga i jak pojedziemy sobie na Ukrainę, tak nie możemy przywieźć stamtąd konserwy czy kawałka jakiegokolwiek mięsa, bo mogłoby to się przyczynić do rozprzestrzeniania różnych chorób i tak dalej. Zostanie nam to skonfiskowane, jeszcze możemy dostać mandat. Ale jak stoi ambona dosłownie 50 metrów od granicy i tędy przechodzą sobie sarenki, dziki i jakieś tam inne różne zające z Ukrainy, myśliwy to tutaj uszczeli i może to sobie już normalnie zjeść, czy tam, nie wiem, sprzedać na skupie dziczyzny. To już jest okej. Kiedyś na tych gruntach umiejscowiony był folwark Turyna. Z folwarku chyba nic już dzisiaj nie zostało, a pierwotnie ten cmentarz właśnie mieścił się w granicach tego folwarku. Stąd jego właściciel Chulimka załatwił ekshumację ciał
poza obręb folwarku, gdyż no nie chciał mieć na prywatnych gruntach sporego cmentarza, że te szczątki ludzkie nie miały szczęścia, bo były one ponoć 3 razy już ekshumowane, przenoszone z miejsca na miejsce. Jest to takie też jedyne tutaj chyba miejsce w okolicy, gdzie las jest po obu stronach. To miejsce jest bardzo pilnowane, więc nie zapuszczajcie się tutaj bez zgłaszania, bo na pewno od razu przyjadą. No i jak widać, ten cmentarzyk jest położony na samej granicy. Oczywiście dzisiaj jest to taki umowny cmentarz, bo ponoć prawdopodobnie spoczywa tutaj ponad 600 ciał, więc siłą rzeczy nie zmieściłoby się to na tak małym terenie. A weźmy pod uwagę, że do 1951 roku w tym miejscu granicy nie było, bo dopiero w wyniku akcji HT została ona przesunięta w tą stronę, a jeszcze po II wojnie światowej przez kilka lat, przez kilkanaście kilometrów w tamtą stronę była Polska. Pochowani są tutaj głównie żołnierze węgierscy. Pośród nich znanych jest tylko kilka nazwisk oficerów oraz żołnierze rosyjscy i akurat ci wszyscy są bezimienni. Nieopodal na tych polach w dniach 27-28 sierpnia 1914 roku rozegrała się potężna bitwa wojsk austro-węgierskich z wojskami rosyjskimi, znana jako bitwa pod Tarnoszynem bądź bitwa pod Turyną. Czasy były takie, że żołnierzy wtedy chowano tam, gdzie zginęli, czyli na polu bitwy albo bezpośrednio przy nim. Po zakończeniu I wojny światowej okazało się, że wszędzie są jakieś mogiły, małe cmentarzyki, więc aby uporządkować teren, zaczęto te mogiły łączyć w jedne większe. Zbierano więc z pól, z lasów, pojedyncze szczątki, ekshumowano i tworzono tego typu cmentarze. Pierwotnie ten cmentarz znajdował się właśnie troszeczkę dalej, była to zbieranina różnych ciał z tego pola bitewnego, ale jako że właściciel folwarku nie chciał mieć ich u siebie, przeniesiono je tutaj. I kiedyś tędy przebiegała główna droga z Tarnoszyna do Uchnowa, który dziś jest w granicach Ukrainy. Tej drogi oczywiście tutaj już nie ma. Ciała kilku oficerów węgierskich zostały zabrane stąd w 1930 roku, a pozostali żołnierze spoczywają w tym miejscu i raczej już nikt ich stąd nie ruszy. A ten cmentarz, jako że znalazł się w bezpośredniej strefie granicznej po II wojnie światowej, został zapomniany. To, co widzimy dzisiaj, zostało zrobione dopiero w 2019 roku. Na otwarciu tego cmentarza ponoć pojawiła się nawet rodzina z jednego z pochowanych tutaj Węgrów, a został on odremontowany dzięki dofinansowaniu Instytutu Polsko-Węgierskiego. No i pomimo, że ciężko tutaj jest dotrzeć, tak myślę, że warto, bo cmentarz jest położony w naprawdę niezwykłym miejscu i jego historia różni się od innych tego typu miejsc, jakie możemy spotkać w Polsce. Pamięć o tym miejscu przetrwała dzięki funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz miejscowej szkole w Tarnoszynie. Teraz możecie usłyszeć rzadką dość polską żabę, kumaka. Siedzi w wodzie akurat na granicy, że to taka żaba polsko-ukraińska. W tym rejonie uprawia się mnóstwo fasoli. No, fasola teraz jest droga, więc myślę, że jest to dobry interes. Ziemie są tutaj w miarę urodzajne. Jeżeli mamy szczęście, to latem możemy trafić w okolicy na jakiś festyn fasolowy. Jadąc wzdłuż granicy ciągle napotykamy stare cerkwie. W Korczminie znajduje się najstarsza cerkiew na Lubelszczyźnie. Pierwsza wzmianka o cerkwi w tym miejscu pochodzi z 1531 roku i działała ona aż do akcji Wisła, czyli 1947. Obecnie budynek należy do parafii grekokatolickiej w Lublinie. Kilka kilometrów dalej w Budyninie mamy kolejną drewnianą cerkiew. Ta już jest nieco większa, o konstrukcji trzykopułowej. Jeżeli przyjedziemy tutaj w niedzielę, mamy szansę trafić na nabożeństwo i wtedy wejdziemy do środka. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego i służy lokalnej społeczności. Kilka kilometrów od Budynina znajduje się miejscowość, która jeszcze 3 lata temu była na ustach całego świata. Kilkanaście metrów za mną, za tym nowym, okazałym pomnikiem, który postawiło państwo polskie, w 2022 roku uderzyła rakieta. Dopiero z lotu ptaka widać, że w zasadzie było to szczęście w nieszczęściu. Zginęło tutaj 2 osoby, tylko 2, może aż 2, ale tuż obok znajduje się mnóstwo bloków, szkoła podstawowa, sklep
ofiar mogło być naprawdę dużo więcej. Akurat tutaj zginęło 2 rolników, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w tym miejscu i czasie na wadze rolniczej. Zapytałem tutaj miejscowych przechodniów o to, czy wypłacono odszkodowania. Jeden nawet chciał coś powiedzieć, ale drugi szybko go uciszył, aby nie rozmawiał w ogóle na ten temat. No także ta sprawa była tak medialna na całym świecie, tak została nagle uciszona. No i de facto nie wiadomo, jaki jest jej finał. Czy wypłacono te odszkodowania? Jedno jest pewne, Ukraina do tej pory nie przeprosiła chociażby nawet chyba tych rodzin za rakietę, która spadła na terytorium Polski. Początkowo, jak wszyscy pamiętamy, próbowano wmówić, że była to rakieta rosyjska. Jak się później okazało, jednak była to zabłąkana rakieta ukraińska, która zabiła 2 obywateli Polski. Ukraina do tej pory nie przeprosiła za tę tragedię, ani nie wypłaciła też żadnych odszkodowań. Sam PGR, w który uderzyła rakieta, też w zasadzie nie jest polski, bo należy do jakiejś włoskiej firmy. Nie wiem, kto pokrył te zniszczenia, które tutaj były. Być może państwo polskie, być może firma z własnych pieniędzy naprawiła szkody. I jak próbowałem tutaj pytać ludzi, nawet poza kamerą, nie chcą w ogóle rozmawiać na te tematy. Jakby ktoś im związał usta. Nie wiem, czy pieniędzmi, czy ktoś ich zastraszył. Jedyne co, mówią, że był tu prezydent Duda. Tyle to wiemy wszyscy z telewizji. Byłem w dzień uderzenia rakiety, kiedy tylko dowiedziałem się, przyjechałem do tego miejsca, nagrałem wtedy też troszkę materiału, jak tutaj właśnie trwały poszukiwania po tych polach, ale teren był bardzo szybko otoczony przez wojsko, policję i nie można było podejść do tego miejsca. W pierwszym odruchu tego nie zauważyłem, ale naszła mi pewna refleksja. Zauważcie, że na tym pomniku nie jest napisane, co tu się stało, ani kto tutaj zginął. Według mojej oceny jest to zrobione po to, żeby zatrzeć pamięć, ślad po tej tragedii. Bo gdy ktoś będzie tutaj przyjeżdżał za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to pomyśli, że na przykład tutaj kogoś rozjechał samochód, nie wiem, drzewo przygniotło. Miejscowi mieszkańcy oczywiście będą o tym pamiętać. Ta wiedza pewnie będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale powoli to zaniknie. Gdyż nie ma tutaj nazwisk, nie będziemy mogli dojść do tego, kto tu zginął, co tu się tak naprawdę w ogóle stało. Nie ma mowy o żadnej rakiecie. Bardzo dziwny jest ten pomnik i nie rozumiem intencji państwa. Pomnik postawiono, zgadza się, ale napis jest mocno ocenzurowany. Cenzura rodem z Korei Północnej. Z Przewodowa udajemy się do Chłopiatyna. Tutaj znajduje się kolejna piękna drewniana cerkiew. Ta jest już raczej nieużytkowana. Działała ona jeszcze niedawno jako kościół rzymskokatolicki, ale obecnie jest już zamknięta na głucho. W Chłopiatynie, tuż obok placówki Straży Granicznej, mamy jedyną w okolicy wieżę widokową. Rozpościera się stąd przepiękny widok na Grzędę Sokalską. Widać stąd pięknie kościół w Mycowie oraz dach kaplicy Chulimków, która znajduje się w tamtym lesie. Mamy tutaj też dostępne darmowe lunety, więc możemy przyjrzeć się tym budowlom z nieco bliższej perspektywy. A tam w oddali znajdują się zabudowania już ukraińskiej wsi Przemysłów. Miejsce to nie jest na pewno dla ludzi z lękiem wysokości, gdyż tutaj idziemy sobie po takiej kratce. Jadąc dalej na północ wzdłuż granicy, docieramy do opuszczonej wsi Wyżłów. Oprócz kilku zarośniętych starych domów we wsi, kilkadziesiąt metrów od granicy zachował się okazały cmentarz i cerkiew. Dosłownie na samym końcu Polski, gdyż właśnie tutaj w tych krzakach za cerkwią znajduje się granica polsko-ukraińska. Znajduje się cerkiew świętego Mikołaja w Wyżłowie. Wybudowano ją w 1910 roku. Ma dość nietypową konstrukcję murowano-drewnianą i została ona zamknięta z powodu wyludnienia tej wsi. Dziś jest tutaj kilka opuszczonych domów, tylko tyle zostało po dawnej świetności tej parafii. Do cerkwi przynależy też cmentarz z 1910 roku. Znajduje się tutaj sporo starych nagrobków, a po II wojnie światowej chowano tutaj chrześcijan obrządku zachodniego, a te wcześniejsze grobowce mają wszystkie inskrypcje w cyrylicy. Tutaj też jest dość ciekawy symbol półksiężyca. No nie wiem, czyżby może jakieś pochodzenie tatarskie, może ktoś tutaj będzie w stanie wyjaśnić. Przy wielu osobach wtedy chowanych nawet nie dało się ustalić daty śmierci, no bo ciało gdzieś tam znaleziono na polu, w lesie czy w studni i de facto nikt tego nie badał, nie było badań patologicznych, więc nikt nie mógł stwierdzić, kiedy ta osoba zginęła, więc dokładnej daty śmierci też często na takich grobach się nie podaje. Kiedy byłem tutaj po raz ostatni, jakieś 2
lata temu, to żeby dojść w ogóle do tej cerkwi, trzeba było brodzić w pokrzywach. Kiedyś była ona zamknięta, ale też jakiś czas temu ktoś wyłamał tutaj otwór. I teraz możemy wejść do środka. Znajduje się tutaj nawet trumna ze zwłokami. Zachowały się tutaj stare obrazy. Ktoś tutaj widać przychodzi, stawia znicze. No jako że za kilka dni jest święto zmarłych, więc pewnie dlatego zostało to wszystko tutaj pięknie uporządkowane. No ten obiekt raczej nigdy nie wróci do czasów swojej świetności. Została tutaj pochowana ostatnia mieszkanka wioski w 2002 roku. Kolejne ukryte miejsce znajduje się nieopodal wsi Myców. Znajduje się tutaj też piękna drewniana cerkiew, ale jak poszukamy troszkę dalej, tak w krzakach, będzie bardzo piękny cmentarz. A najlepsze jest to, co znajduje się jeszcze pośrodku tego cmentarza, czyli okazała kaplica grobowa Chulimków. Jest to chyba największa naprawdę kaplica grobowa na Lubelszczyźnie i tutaj we wschodniej Polsce. Robi to wrażenie, że się tak po prostu wyłania z tych krzaków, jakby było wklejone z jakiegoś innego wymiaru. W tej kaplicy spoczywa przedwojenny polski generał Jan Chulimka. Samą kaplicę grobową zaprojektował słynny lwowski architekt Władysław Sadłowski i wybudowano ją w 1900 roku dokładnie. Zobaczcie, jak zmieniają się koleje losu. Kiedyś tutaj mieszkały naprawdę możne rody, bogate, a dziś diabeł mówi dobranoc. Tutaj niestety płyta nagrobna została uszkodzona. 1890 rok, jakaś Teresa. I czasem ziemia nam właśnie odsłania takie miejsca. Jest tu wejście do grobowca, nie? Jakby tam po prostu wsadzić kamerę. Być może jakieś trumny leżą. I wiele takich miejsc można znaleźć. Czasem przewróci się jakieś stare drzewo, po prostu odsłoni ziemię swoimi korzeniami wyrwanymi z ziemi i też nam się otwierają takie stare krypty. Ta wieś nie jest do końca opuszczona, bo jak widać są tutaj dość nowe groby. Najnowszy jest chyba z 2008 roku, więc jeszcze ten cmentarz jest używany. No ciężko tu w ogóle dotrzeć jakkolwiek, czy tym bardziej dojechać, zwłaszcza po deszczu. Jak byłem tutaj poprzednim razem, tak cały cmentarz wyglądał dokładnie w ten sposób, czyli trzeba było brodzić przez krzaki. Widać, że większość została już przez kogoś oczyszczona, ale jak się zagłębimy w te krzaczory, to nadal znajdziemy w nich groby. Tak więc nie jest jeszcze oczyszczony w całości. Ktoś naprawdę tutaj wykonał mozolną pracę. Też jest dużo właśnie takich tu stowarzyszeń lokalnych, które organizują od czasu do czasu akcje oczyszczania cmentarzy. Można się wtedy zgłosić, dołączyć, przyjść z piłą, z jakimś sekatorem i pomóc właśnie w wycince i pielęgnowaniu tych miejsc, no bo jest to naprawdę kawał historii. Samo dojście do kaplicy no jest jeszcze zarośnięte i w sumie dobrze. I to jest naprawdę, jeżeli chodzi o taki cmentarz opuszczony, numer 1 jak dla mnie. No widzę, że to się już wali. Jak tu byłem ostatnim razem, to było to w dużo lepszym stanie. Myślę, że to może się niedługo zapaść do środka i wtedy zobaczymy, co tam się tak naprawdę znajduje. No była tutaj, widać, kapliczka, zostały resztki wyposażenia. Na górze są jeszcze freski. Widać niebo. Na bocznej ścianie kaplicy są wyryte ciekawe inskrypcje. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają, uczynki ich pójdą za nami. I na górze takie 2 duże wieńce laurowe. Ktoś tu się chyba próbował dostać do środka. Czasem ludzie szukają skarbów w takich miejscach właśnie. Z drugiej strony kaplicy kolejna inskrypcja. Bóg i ludzie miłowali go, pamięć Jego zawsze jest błogosławiona. Słyszałem różne pogłoski, że Andrzej Duda, nasz prezydent, jest pochodzenia ukraińskiego. No i tutaj macie przykład. Andrzej Duda, który zmarł w 1937 roku, był Ukraińcem, czyli jest to popularne nazwisko na Ukrainie.
Na tym cmentarzu można też znaleźć kilka grobów symbolicznych, gdzie upamiętnione są osoby, których zwłok nigdy nie odnaleziono, tak jak tutaj Bazylii Leszczyszyn, zmarł 30 maja 1917 roku, żołnierz I wojny światowej i zmarł gdzieś na froncie włoskim. Tutaj znajduje się grób właściciela dóbr Myców i Przemysłów. Przemysłów jest dzisiaj po drugiej stronie granicy na Ukrainie. No niestety pomnik się nie zachował, zostało tylko obramowanie i jakaś nowsza tablica, gdzie tekst już też jest nieczytelny zupełnie. W Mycowie znajduje się też przepiękna cerkiew z 1859 roku. Najpierw służyła unitom, a od 1875 roku prawosławnym. Obecnie są tutaj odprawiane msze w obrządku katolickim. Przy cerkwi w Mycowie też znajduje się stary cmentarz, zachowała się jeszcze kamienna brama i tutaj taki okazały pomnik w kształcie iglicy. Niestety tutaj nie ma już nigdzie tablic, one uległy zniszczeniu. Jadąc polami wzdłuż granicy docieramy do cmentarza w Dłużniowie. Tutaj już z daleka rzucił mi się w oczy nagrobek kolejnych bohaterów Ukrainy. Moją uwagę zwrócił też grób z dość nietypowym nazwiskiem jak na te rejony, Mahomet. Tutaj jest cała rodzina, Anna, Jan, Zosia, czyli to jest nazwisko. Ciekawe skąd właśnie takie pochodzi, być może są to potomkowie Tatarów. Warto zapuścić się też w tą zarośniętą część cmentarza i tutaj mamy poukrywane w zaroślach krzyże, kamienne pomniki. Jest tego naprawdę dużo. To wszystko czeka jeszcze na odkrycie i to są napisy polskie. Ktoś to zniszczył, ale tutaj naprawdę był okazały grobowiec, który chyba zapadł się do środka. Wydłubując kurz z włosów docieramy polną drogą do Dłużniowa. Znajduje się tutaj ponoć największa drewniana cerkiew w Polsce. Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego z 1882 roku. Niestety do tej cerkwi wejść nie można. Pomimo swoich monumentalnych rozmiarów jest ona nieużywana i od lat oficjalnie trwa w niej remont. Przez dziurkę od klucza widać, że poustawiane są tutaj jakieś rusztowania. Raczej ten remont już od dawna prowadzony nie jest. Za to na wrotach głównych do świątyni zachowały się jeszcze piękne freski. Żal tylko, że nie można wejść do środka, bo pewnie podobnych malunków jest tutaj dużo więcej. Jak się jedzie tutaj przez te przygraniczne tereny, tak po kolei na tych wsiach wszędzie wygrywa disco polo. Świat go zna. Usia, siusia, sia, la, la, la. Życie piękne, la, la, la. W przygranicznych wioskach często jeszcze można spotkać budynki, które przeżyły II wojnę światową. Tak jak ten drewniany budynek prawdopodobnie dawnej szkoły. Znajduje się on kilkaset metrów od cerkwi w Dłużniowie. Jest to niemy świadek historii tych terenów. Pomimo że obiekt od dawna nie jest użytkowany, ktoś go zabezpieczył i być może kiedyś doczeka się renowacji i stanie się miejscową atrakcją turystyczną. Kolejna wioska, Uśnierz, jest dość niezwykła, gdyż mamy tutaj drogę donikąd. Jak widzicie, całkiem niezła jak na te rejony droga asfaltowa, biegnie wprost do granicy i urywa się, jest przedzielona szlabanem. Nie wiem, w którym roku został zrobiony ten asfalt. Być może są to jeszcze późne lata 40., kiedy ten teren tuż za granicą był jeszcze w posiadaniu Polski. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, gdzie kończy się Polska, to jest jedno właśnie z takich miejsc. Dalej jechać ani iść nie możemy. No chyba że trafimy na specjalny dzień, w którym właśnie w tym miejscu otwierane jest tymczasowe przejście graniczne i wtedy ta brama z drutem kolczastym po stronie ukraińskiej otwiera swoje wrota i możemy przejść się tutaj na piechotę bądź przejechać rowerem na drugą stronę całkowicie legalnie, oczywiście za okazaniem paszportu. Tu jest chyba jakiś dawny budynek Straży Granicznej. Jest to na pewno nieużywane. No i tablica informująca o tym, że nie można tutaj zbliżać się do pasa drogi granicznej. Bardzo niezwykłe, tajemnicze miejsce, a tam właśnie na horyzoncie widać wieżę dawnego polskiego kościoła w Warężu. Jest tak blisko, a tak daleko, nieosiągalny. Jeszcze do wczesnych lat 50. ten teren stanowił jedność. Później w wyniku akcji HT został przedzielony sztuczną granicą, drogę zaorano, postawiono płot, który dziś rozdziela dwa państwa i kościół, którego wieże widać na horyzoncie, jest dziś w granicach Ukrainy. 100 metrów dalej znajduje się miejscowość Waręż, która niegdyś należała do Polski. W wyniku ambicji Stalina, który nazwał to korektą granic i zabrał nam te tereny bogate w węgiel kamienny, dziś
ten teren należy do Ukrainy. Z Uśmierza udajemy się do Oszczowa. Znajduje się tutaj jeden z niewielu zachowanych dworów przygranicznych. Ten miał takie szczęście, że pomimo iż spłonął podczas II wojny światowej, został w latach 50. odbudowany. Ostatnio znajdowały się tutaj warsztaty terapii zajęciowej. Do września 1939 roku ten teren znajdował się w głębi Polski. Do wschodnich granic Polski stąd były jeszcze setki kilometrów. Wszystko zmieniło się we wrześniu 1939 roku, kiedy ten teren został podzielony pomiędzy III Rzeszę i Sowietów. Niedaleko stąd przebiegała granica właśnie pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim i to właśnie tutaj, w tych okolicach, w 1941 roku Niemcy szykowali się do inwazji na Związek Radziecki, czyli operacja Barbarossa. Zachowało się jeszcze sporo zdjęć z tych przygranicznych terenów, z samych przygotowań, jak i z pierwszych dni wojny, kiedy to Niemcy bardzo szybko przełamali front i posunęli się w głąb ówczesnego Związku Radzieckiego. To miejsce stało się wtedy właśnie świadkiem tej historii. Przez Oszczów przez kilka dni przemierzały niezliczone kolumny niemieckiego wojska. Kolejną miejscowością, w której znajduje się przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą, jest Dołchobyczów. Największą wizytówką Dołchobyczowa jest pałac wraz z oficynami i rozległym parkiem, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku na zlecenie Ludwika Rastawieckiego. Pałac w czasach swojej świetności gościł dzieła sztuki, w tym obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaka, a jego wnętrza zachwycały elegancją. Niestety podczas II wojny światowej został zdewastowany i spalony, a cenne przedmioty zakopano w pobliskim parku. W XIX wieku Dołchobyczów znajdował się na granicy zaborów rosyjskiego i austriackiego, będąc miejscem przemytu ludzi i towarów. W pałacu bywał także Fryderyk Chopin, który odwiedzał swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Oprócz pałacu warto zobaczyć tu również ruiny neogotyckiej stajni oraz pozostałości innych budynków dworskich. Spacer po przypałacowym parku to prawdziwa podróż w czasie, gdzie wśród drzew kryją się historie dawnych właścicieli. Warto również odwiedzić kościół parafialny z 1907 roku, który zachwyca prostą neogotycką architekturą. Kilkaset metrów od kościoła znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka, zbudowana w 1884 roku. Po II wojnie światowej została ona zaadaptowana na magazyn, ale w ostatnich latach po gruntownym remoncie przywrócono jej dawny blask. Każdy dwór musi mieć swoje tajemnice i lochy. Tutaj jest nie inaczej. Ewidentnie jest tutaj jakaś piwnica, ale niestety tylko taka malutka. Jest tutaj śmietnisko. Odcinek ten kończymy w miejscowości Gołębie. Tutaj granica lądowa pomiędzy Polską a Ukrainą dociera do rzeki Bug. W tym właśnie miejscu Bug wpływa na terytorium Polski i staje się rzeką graniczną pomiędzy nami a Ukrainą. W samym Gołębiu oprócz licznych PGR-ów znajduje się pięknie odremontowany dwór. Uległ on całkowitemu zniszczeniu podczas ostatnich wojen, ale obecnie znajduje się w rękach prywatnych i został pięknie odremontowany. Zwiedzić go w środku nie możemy, ale można rzucić okiem przez bramę, jeżeli będziecie przejeżdżać w okolicy. Ten dwór jest pięknie położony tuż nad rzeką Bug i otoczony jest starymi zabudowaniami folwarku. Dziś widać, że ten teren jest użytkowany przez jakąś prywatną firmę lub spółdzielnie. Miejscowi ludzie, mieszkańcy mają tutaj jakąś pracę i nie muszą wyjeżdżać za chlebem do Niemca. W tym miejscu kończymy naszą lądową przygodę z granicą polsko-ukraińską i przenosimy się na rzekę. Więc w następnym odcinku zobaczycie już tą granicę od nieco innej perspektywy wodnej. Po drodze czekają nas liczne przygody. Ukraińcy uciekający przed wojną, czekoladowi inżynierzy próbujący dostać się z terenu Białorusi do upragnionego raju, czyli Unii Europejskiej, oraz bobry, które szmuglują nasze polskie buraki na Ukrainę. Zapraszam więc do oglądania kolejnych odcinków z wodnej granicy na rzece Bug. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!